Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy ciasto brazylijskie. Na ciasto będziemy potrzebować jedno jajko, pół szklanki cukru, łyżeczkę sody, pół szklanki oleju, pół szklanki mleka, 1,5 szklanki mąki pszennej, 2 duże łyżki kakao, szczyptę soli. Szklanka o pojemności 250. I teraz do jajka dolewam mleko, dolewam olej, cukier i to delikatnie pomieszamy. I będziemy, jest to bardzo szybciutkie ciasto, i będziemy dodawać mąkę, proszek i sodę. I mieszamy. Ciasto już ma jednolitą konsystencję, więc wyłożymy do formy. Formę 21 cm mam wyłożoną papierem do pieczenia. Jeszcze sobie zbiorę brzegi i należy przemieszać, a później zrobimy krem. Ciasto będziemy piekli w 170 stopniach około 25 minut. Ja zawsze powtarzam, każdy ma inny piecyk i ciasto pieczemy do suchego patyczka. Powierzchnię należy wyrównać i ciasto powędruje do piekarnika na około 20 do 30 minut. Ciasto już mam upieczone i teraz widelcem ciasto należy ponakuwać miejsce w miejsce. Tak. I ciasto napończujemy. Mam tutaj pół szklanki esencjonalnej kawy, kawa rozpuszczalna, naturalna i łyżkę kakao. Jeżeli lubimy, to należy dołożyć łyżkę cukru. Ja ograniczam cukier, więc tylko napończuję kakałem i kawą. A na masę będziemy potrzebować 20 deko czekolady mlecznej. Czekoladę połamię do miseczki i podgrzeję w kąpieli wodnej. Dam do wody. Jeżeli używamy mikrofalówki, to wkładamy do mikrofalówki i rozpuszczamy. I tutaj mam 2 łyżeczki żelatyny. Żelatynę zaleję wodą, paroma łyżkami wody i pomieszam do całkowitego rozpuszczenia. A tutaj mam 600 ml śmietanki 30% i śmietankę ubiję z cukrem. Cukru możemy dać 3 łyżki, a możemy cukier pominąć, wtedy to ciasto będzie mniej słodkie. Ja cukier pomijam, bo ja ograniczam cukier, więc pomijam. I teraz, tak jak wspominałam, czekoladę połamię na kawałeczki i dam do garnuszka z wrzącą wodą.
Śmietanę już mam ubitą i teraz, tak jak już wspominałam, nasączymy ciasto. Cała powierzchnia ciasta ma być polana ponczem. I teraz do ubitej śmietany dołożę płynną żelatynę oraz rozpuszczoną czekoladę. Tak, łyżkę czekolady, taką dużą łyżkę czekolady odbiorę do dekoracji na wierzch. Później polejemy nasze ciasto płynną czekoladą. A teraz wyłożę do śmietany i składniki połączę. Już mamy składniki połączone. Jeszcze zbiorę brzegi i wyłożymy na przygotowane ciasto. Całą powierzchnię wyrównam i poleję pozostawioną czekoladą. Zrobię sobie takie paseczki. Ta czekolada musi być płynna. Nałożę jeszcze tutaj jeden paseczek. I wykałaczką zrobię takie dekoracyjne. I tak ciasto brazylijskie powędruje do lodówki. Tak przygotowane na 2 godziny. I tak oto wygląda ciasto brazylijskie. Ukroimy kawałeczek. Ciasto najlepiej, gdyby było całą noc w lodówce. I tak wygląda w przekroju ciasto brazylijskie. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Ciasto brazylijskie.